Cześć, ostatnio dzień po rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego miałem okazję zwiedzić niegdyś bardzo ważny obiekt przemysłowy na mapie stolicy, czyli Muzeum Gazowni Warszawskiej. Tutaj wejście do samego muzeum wygląda może niepozornie, ale muzeum zajmuje jedynie niewielką część historycznych terenów dawnej gazowni z wieloma pięknie zachowanymi budynkami, które obecnie przeznaczone są na obiekty biurowe należące do Orlenu i można powiedzieć, że choć nie powstaje tu już gaz, to nadal nieprzerwanie związane są z branżą energetyczną. Tutaj w tle widać jeden z dawnych dwóch zbiorników gazu, które później obejrzymy z ulicy po zwiedzeniu muzeum. A ja chciałem wam tylko pokazać kilka ciekawych obiektów zachowanych w większości na oryginalnych miejscach, tak jak te ogromne sprężarki gazu napędzane silnikami parowymi. Kilka z nich wyprodukowane zostało w Berlinie, a ta na przykład pochodzi z dawnej warszawskiej fabryki Lilpop, Rau i Lewenstein, czyli z tak zwanych zakładów Lilpopa, położonych niedaleko na Woli przy obecnej Alei Prymasa Tysiąclecia. A to już sąsiednia hala, w której dominującym elementem są trzy ogromne maszyny, to są tak zwane płuczki amoniakalne, oczyszczające produkowany gaz z amoniaku, który mógłby prowadzić do rdzewienia rur, a sam w sobie stanowił też cenny produkt uboczny wytwarzania gazu. Zasada działania takiej płuczki jest oczywiście opisana na miejscu, ale też przedstawiona w bardzo ciekawych filmach publikowanych w internecie przez muzeum. W ogóle właśnie w tej części wystawy w bardzo ciekawy i zrozumiały sposób przedstawiony jest cały proces produkcji gazu z węgla kamiennego, jaki odbywał się tutaj w gazowni od końca XIX wieku praktycznie do lat 50., no i także proces powstawania niejako przy okazji różnych cennych produktów ubocznych, które również sprzedawała gazownia. Innym ciekawym i cennym eksponatem w tej hali jest taki cylindryczny obiekt, który przypomina wspomnianą płuczkę amoniakalną, ale to jest wielki gazomierz, czyli licznik gazu, który mierzył i pokazywał, ile gazu wyprodukowano w ciągu doby. Z przodu znajduje się ozdobny panel, na którym można było odczytać wskazanie licznika, a pod spodem widać nazwę firmy Julius Pinch z Berlina, która wyprodukowała ten gazomierz w 1899 roku. Jest tutaj też mnóstwo innych urządzeń, jak te ssawy służące do wytwarzania podciśnienia. Jest to taki zeszyt obrachunkowy, w którym notowano kolejne wypłaty. Są tutaj też przepisy bezpieczeństwa, a sam zeszyt należał do pracownika o ciekawym nazwisku Władysław Jagiełło. A propos bezpieczeństwa, to interesującym elementem jest drewniana, fajnie skrzypiąca podłoga, która zabezpieczała na przykład przed powstawaniem iskier przy nieumyślnym upuszczeniu metalowych narzędzi. W tej hali są także pokazane m.in. specjalne telefony przeznaczone do stosowania w miejscach o podwyższonym ryzyku wybuchu. Przyznaję, że ta hala naprawdę robi wrażenie, panuje tutaj też niezwykły zapach starych maszyn i substancji, którymi dla bezpieczeństwa nasycano bezwonny gaz, a my zaraz wejdziemy po schodkach do części wystawy zatytułowanej Miasto na gaz, gdzie znajduje się wiele zasilanych gazem urządzeń. Są tutaj oczywiście przykłady latarni ulicznych, no bo właśnie oświetlenie było przecież pierwotną rolą gazu miejskiego. Są także lampy i żyrandole służące do oświetlania gazem prywatnych mieszkań. Ale gaz stał się prędko także źródłem ciepła. Tutaj widać przykłady grzejników gazowych. Niedawno dla odmiany w Muzeum w Olsztynie oglądaliśmy ekspozycję elektrycznych grzejników. Inny powszechny przykład to oczywiście kuchenki i piekarniki gazowe. Zaraz do nich zresztą wrócimy, ale już pewnie wiele osób może zdziwić fakt, że kiedyś gaz stosowany był także do zasilania lodówek, jak ta widoczna po prawej stronie. No i doskonale nam znane piecyki łazienkowe stosowane do dzisiaj do podgrzewania wody. Ja akurat dzień przed wizytą w muzeum musiałem poprosić serwisanta o naprawę dwufunkcyjnego kotła gazowego Junkers, bo uszkodzeniu uległ w nim jeden z zaworów. Tutaj na zdjęciu widzicie akurat mój kocioł, a nie eksponat muzealny, chociaż starsze piecyki Junkers też zaraz zobaczymy. No właśnie, piecyki łazienkowe. Tutaj widać na ścianie kilka przedwojennych polskich modeli z fabryki w Warszawie, ale od prawej pojawiają się właśnie także niemieckie modele marki Junkers. No i jest mój dobry stary znajomy, piecyk gazowy, ten większy po lewej z zakładów metalowych Świebodzice, chyba z 1969 roku. Dokładnie taki model pamiętam z mojego domu rodzinnego. Ten mały po prawej to jugosłowiański, też chyba z lat 60. Te piecyki to prawdziwe rarytasy. Zobaczcie na ten stary model Mars typ P1 z Warszawy. Coś pięknego, fajnie byłoby mieć taki przynajmniej do ozdoby na ścianie łazienki. Pod piecykami łazienkowymi na podłodze stoi cała kolekcja kuchenek gazowych, a we wnękach w ścianie zobaczyć można przykłady innych drobnych urządzeń domowych.
Jest tutaj gazowa palarka do kawy. Najpierw myślałem, że to toster, który pasowałby akurat do aktualnej wystawy w Olsztynie. Jest mały, przenośny gazowy grzejnik, jest lokówka na stelażu podgrzewanym gazem. No i oczywiście są żelazka tutaj na stojaku ogrzewanym przy użyciu gazu. Z biegiem czasu elektryczność właściwie wyparła zastosowanie urządzeń gazowych w gospodarstwach domowych, ale w pierwszej połowie XX wieku przeżywały one rozkwit. Gazownie i producenci tego rodzaju sprzętu starali się reklamami przekonać klientów do wygody i czystości sprzętów zasilanych gazem. Tutaj na przykład zrekonstruowano w muzeum jeden z neonów rozświetlających Warszawę w latach międzywojennych. No, nie zapominajmy jednak, że nieodłącznym elementem używania gazu jest gazomierz i związane z tym rachunki. Tutaj bardzo ładna kolekcja liczników. Tutaj także kolejna ściana obwieszona różnymi modelami gazomierzy. A to ciekawy model licznika, który umożliwiał korzystanie z gazu o ustalonej objętości po wrzuceniu wykupionego uprzednio żetonu. No i to chyba tyle w tej krótkiej relacji z odwiedzin w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Ja już tutaj zakręcam kurek. Pokazałem wam tylko część eksponatów, zamieszczę zaraz link do filmu z Muzeum Techniki w Wiedniu, gdzie też oglądaliśmy kilka urządzeń gazowych. Obiecałem jeszcze, że pokażę dawne zbiorniki gazu, znane pewnie choćby przez okno pociągu podróżnym przejeżdżającym przez stację Warszawa Zachodnia. Obecnie obiekty te nie są dostępne do zwiedzania, ale mam wielką nadzieję, że kiedyś uda się je także obejrzeć w środku. Wizyta w pobliskim Muzeum Gazowni Warszawskiej jest w każdym razie bardzo, bardzo warta polecenia.